Ojciec wtedy w 1942 roku został obarczony misją taką, że wyprowadzi z getta doktora Korczaka. Powiedział, że nigdy nie wyjdzie z getta i nie opuści dzieci, a 200 dzieci nie uda się przechować na aryjskiej stronie i on nie będzie ratował swojego życia. Ja poznałem Witolda Pileckiego chyba w 1942 roku podczas okupacji. Podczas okupacji bawiłem się na naszym podwórku przy ulicy Krasińskiego 16 i mama moja, która zajmowała się handlem i zostawiała mnie na tym podwórku, mówiła zawsze: Jarku, jakby się coś ze mną stało, to idź do Palińskich. Aleksander i Aleksandra Palińscy prowadzili na naszej kolonii, trzeciej kolonii WSM, stołówkę. Ponieważ ja tam jadłem obiady, poznałem Witolda Pileckiego, który przychodził tam jako stołownik. Zwracał uwagę tym, że mówiono do niego panie majorze i było wiadomo, że jest wysoko w organizacji, że dużo może w organizacji załatwić. Zwróciłem uwagę, że był ubrany po cywilnemu i w ogóle nie zadawał takiego szyku jak młodzi chłopcy w bryczesach i wysokich butach oficerkach, a on był po cywilnemu zupełnie ubrany, w czapce cyklistówce, takiej jesiące i nie przypominał takiego majora wojskowego. Moja mama była z rodziny żydowskiej, która mieszkała w Puławach i była bardzo wcześnie osierocona. Jej matka miała 6 dzieci. Najstarsza siostra, nauczycielka, przyprowadziła mamę do domu sierot Janusza Korczaka na ulicy Krochmalnej i mama się wychowała w tym domu sierot i była ukochaną wychowanką Stefanii Wilczyńskiej, która prowadziła na co dzień ten internat, i Janusza Korczaka. Coraz większe były represje Niemców w stosunku do Żydów i moja mama, pamiętam właśnie, spotykała się z koleżankami, które opuszczały mieszkanie po aryjskiej stronie i przychodziły do getta. Mama chciała ze mną do getta pójść, ale ojciec się nie zgodził. Powiedział, że zostaniecie tutaj, wyrobimy wam aryjskie papiery. Tata mój, który był bardzo utalentowany, po ucieczce z Rosji, z Związku Sowieckiego w 1924 roku imał się różnych zawodów i w szkole interesował się stenografią. I przypomniał sobie, że może stenografować i założył biuro Esperto, które obsługiwał. To biuro zatrudniało jedną osobę, czyli jego. Był tak utalentowany, że stenografował przemówienia w Sejmie, między innymi Piłsudskiego, przez doktora Eliasberga, który był takim przyjacielem Korczaka i jednocześnie załatwiał fundusze na budowę
domu sierot. Ojciec poznał tą doktor Eliasbergową. Doktor Korczak usłyszał od niej o ojcu, że jest taki stenograf. A doktor Korczak wszystkie swoje utwory nie pisał ręką, tylko dyktował. I szukał człowieka, który by dyktował jego utwory. Ojciec przyszedł do niego na egzamin. Korczak zaczął mówić, ojciec scenografował. Korczak kazał ojcu przeczytać to, co zapisał. Wszystko było słowo w słowo, jak on mówił, i zaproponował mu wtedy, że ja panu dam wyżywienie i mieszkanie, będzie pan mieszkał w bursie z wychowawcami, będzie pan miał opierunek i jedzenie w zamian właśnie za uczenie dzieci stolarstwa, bo ojciec był zamiłowanym stolarzem i roboty ręczne właśnie uczył dzieci. W 1930 roku zaproponował mu, żeby został naczelnym redaktorem pisma, które Korczak założył, Mały Przegląd. Ojciec się zgodził i od 1930 roku do 1939 był naczelnym redaktorem Małego Przeglądu. Krochmalna została po aryjskiej stronie i trzeba było się ewakuować. I wtedy doprowadzono do wymiany, że polski dom w getcie, na terenie getta, przeprowadzał się do domu sierot na Krochmalną, a Krochmalna zajęła ten dom polski na terenie getta. I to 2 razy w 2 domach było. Jeszcze się później w getcie przeprowadzano z jednego domu do drugiego, jak zmniejszono wtedy getto i ten dom znów był po polskiej stronie. Była tam taka dramatyczna historia, że dozorca domu sierot Piotr Zalewski z żoną Kazimierą tak był przywiązany do doktora Korczaka, że powiedział Niemcom, że on chce iść do getta razem z domem sierot. Wtedy Niemcy go pobili i powiedzieli, że ma tutaj zostać na miejscu. I on został na miejscu w domu sierot aż do powstania warszawskiego. I podczas powstania warszawskiego weszli na teren tego domu własowcy na usługach Niemców i go rozstrzelali. Także on ma kamień pamiątkowy teraz na Krochmalnej, że Polak tak był przywiązany do domu sierot, że zapłacił to życie. Ojciec wtedy w 1942 roku został obarczony misją taką, że wyprowadzi z getta doktora Korczaka. Korczak wtedy spojrzał na ojca z niesmakiem, nazywał go wtedy Jerzy i powiedział: panie Jerzy, i pan mi to proponuje. Z niesmakiem przyjął tą propozycję i powiedział, że nigdy nie wyjdzie z getta i nie opuści dzieci, a 200 dzieci nie uda się przechować na aryjskiej stronie i on nie będzie ratował swojego życia. Dał mu pamiętnik swój, który pisał w getcie, i ojciec przewiózł ten pamiętnik na aryjską stronę. Przychodził do mojej mamy mężczyzna, że on jest przyjacielem Lejzora Czernobrody, który był wychowankiem mojego ojca w Małym Przeglądzie
piśmie założonym przez Janusza Korczaka i ojciec pomógł temu Lejzorowi podczas okupacji się ukrywać, za co dostał drzewko sprawiedliwych w Jerozolimie. I ten właśnie Saul przychodził do mojej mamy, że niby jest kolegą Lejzora i prosi o pomoc, żeby jemu pomóc. No mama z początku mu dawała pieniądze, ale później okazało się, że to jest szmalcownik, że on zaczął mamę szantażować i mówić, że jeżeli mu nie da pieniędzy, to on zadenuncjuje na Gestapo. Także mama się przestraszyła i pobiegła do Palińskich właśnie tam i żeby jej pomogli, że może pan major pomoże coś w tej sprawie. Palińscy powiedzieli, że dobrze załatwią to i major powiedział, że proszę się nie martwić, my to załatwimy we własnym zakresie. Po pewnym czasie ten właśnie szmalcownik, Żyd, przestał do nas przychodzić i mama została uwolniona od tego szantażysty. Prawdopodobnie go zlikwidowali, bo przestał przychodzić. To był jeden sposób tylko. Minęło wiele lat i w 1948 roku ja wziąłem pismo Przekrój do ręki i tam poznałem w procesie Witolda Pileckiego nagle, że on nazywany był rotmistrzem właśnie i że był przez rząd komunistyczny skazany na karę śmierci. Wtedy mamie to pokazałem i w niedługim czasie przyszła do mojej mamy kobieta, która powiedziała, że jest przyjaciółką Witolda Pileckiego i prosi o pomoc, żeby mama, która podobno znała Bolesława Bieruta, prezydenta wtedy Rzeczpospolitej Polskiej, jeszcze nie PRL-u, bo PRL się zaczął w 1952 roku, w 1948 roku, żeby wyjednała mu zamianę kary śmierci na dożywocie. Mama co prawda nie znała Bolesława Bieruta, ale znała jego pierwszą żonę, Janinę Bierutową, która była w naszym przedszkolu RTPD Woźno. Jak przyszła Polska Ludowa, to Bierut został prezydentem, to mianował wtedy swojego syna swoim adiutantem, tego Janka, a Bierutowa awansowała w Ministerstwie Oświaty, pracowała jako nauczycielka. Mama poszła do pani Janiny Bierutowej i właśnie wstawić się za Witoldem Pileckim. Janina Bierutowa przyrzekła jej, że porozmawia z Bolkiem o tym i na pewno wykona tą prośbę. Po pewnym czasie przyszła do mojej mamy i powiedziała: pani Basiu, niestety nic nie udało się zrobić. Bolek powiedział, że to jest sprawa polityczna i on nie będzie w tą sprawę ingerował. I odmówił ułaskawienia Witolda Pileckiego. I taka właśnie była moja znajomość z Pileckim.